Ja mam pytanie do tych ogniw, takie praktyczne bardziej, jak duże one są i ewentualnie jakie by było zastosowanie tak dla takiej osoby, która ma fotowoltaikę dla przykładu i chciałaby skorzystać z takiego rozwiązania i czy to w ogóle póki co będzie możliwe i ewentualnie kiedy? Dobrze. Fajnie, że to pytanie padło, bo właśnie wziąłem kilka ogniw ze sobą. Chciałem je pokazać podczas wykładu, a jakoś wyleciało mi z głowy, szczerze mówiąc. Także pojedyncze ogniwo jest to, tutaj mam w ręku, nie? To jest rozmiar, nie wiem, karty kredytowej. Także tak to wygląda. Takie pojedyncze ogniwo produkuje około 10 watów energii elektrycznej. Więc 100 ogniw to jest kilowat. Jeżeli chodzi o takie zastosowania dla domów i nie wiem, no tutaj synergia z panelami fotowoltaicznymi, to jak najbardziej jest to możliwe. Jest to praktyczne rozwiązanie i no w takim przypadku no, ogniwo może pracować jako źródło energii w momencie, kiedy elektryczność z paneli nie jest dostarczana. No i tak samo ono może pracować jako elektrolizer w momencie, kiedy występuje nadmiar energii elektrycznej, nie? Który gospodarstwo nie jest w stanie skonsumować. Natomiast zastanawiałem się kiedyś nad tym i wydaje mi się, że najpowszechniejszą czy najbardziej taką optymalną kosztową, czy najbardziej optymalnym kosztowo rozwiązaniem byłoby zastosowanie takiego systemu na kilka domów, które mają właśnie panele fotowoltaiczne. No, ponieważ cały system jest też dość kosztowny takich ogniw. To nie jest tylko ogniwo, to wymaga sprężarki, to wymaga magazynu wodorowego, więc myślę, że jest to realne czy wydaje mi się, że najbardziej uzasadnione kosztowo byłoby taki system wodorowy robić dla kilku gospodarstw, spółdzielni czy czegoś takiego. Wspólnota wodorowa. Coś takiego, tak. Coś takiego by można było zrobić. A kiedy będzie to dostępne tak dla normalnej osoby? Dużo zależy od regulacji, tutaj znowu powiem, bo jeżeli to będzie opłacalne kosztowo, zacznie się na to tworzyć rynek, to na pewno dużo szybciej takie produkty zostaną wprowadzone. Tak powiem. Natomiast jeżeli by środowisko regulacyjne było sprzyjające, to ja sądzę, że jest to kwestia roku,